Dzień dobry. Nazywam się Joanna Dolińska. Jestem certyfikowaną trenerką umiejętności psychospołecznych, a także byłą wieloletnią menadżerką. Mam na swoim koncie zaplanowanie i wdrożenie wielu międzynarodowych projektów. Dzisiaj opowiem Wam o programie innowacji społecznych Upshift, opracowanym przez UNICEF, oraz o tym, jak możecie wykorzystać całość lub elementy tego programu, by wzbogacać swoją codzienną pracę z uczniami i uczennicami. W tym wideo skupimy się na tym, jak stworzyć zespół projektowy, zadbać o odpowiednią atmosferę do pracy i zintegrować grupę. Chcecie wiedzieć, co czeka nas dalej? Zapraszam! Upshift to program innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej dla młodzieży. Ma on na celu budowanie umiejętności i możliwości dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ze względu chociażby na ubóstwo, płeć, niepełnosprawność lub pochodzenie etniczne. Upshift łączy w sobie warsztaty w zakresie rozwoju innowacji, mentoring i inkubację. Wspiera młodych ludzi w identyfikowaniu problemów w ich własnych społecznościach i projektowaniu dla nich rozwiązań. Proponowane w ramach programu ćwiczenia i zadania mogą być wykorzystywane nie tylko jako narzędzie do pracy projektowej, lecz także szerzej, jako sposoby na rozwijanie kreatywności w działaniu i myślenie problemowe w szkołach. Pomaga w doskonaleniu umiejętności takich jak autoanaliza, myślenie krytyczne i analityczne, umiejętności organizacyjne, budowanie zespołu, komunikacja oraz kreatywność. Uczy otwartości na drugiego człowieka, jego potrzeby i emocje. Stwarza okazję do nawiązywania relacji w grupie. Pomaga rozwijać nieszablonowe sposoby rozwiązywania codziennych problemów uczniów. Wzmacnia kompetencje cenione na rynku pracy. Pozwala realizować podstawę programową w sposób angażujący i innowacyjny. Skupimy się teraz na najważniejszych krokach, które ważne są przy starcie każdego projektu, czyli na przygotowaniu do pracy, roli nauczyciela, pomysłach na zintegrowanie grupy. Pierwszym etapem każdego projektu jest zbudowanie zespołu. Korzystne jest, by był to zespół różnorodny i interdyscyplinarny. Dobrze, jeśli w jego skład wchodzą uczniowie i uczennice z różnych środowisk i o różnorodnych kompetencjach, talentach i zainteresowaniach. To pozwoli na stworzenie wszechstronnego projektu oraz jego analizę z różnych perspektyw. Wielość doświadczeń, środowisk i kultur w zespole wzbogaca proces rozwiązywania problemów. Prowadzi do bardziej innowacyjnych pomysłów uwzględniających różne punkty widzenia i potrzeby. Podstawową zasadą doboru silnej reprezentacji jest dobrowolność. Uczniowie muszą z własnej woli chcieć podjąć się działań na rzecz wspólnej sprawy. Kolejnym ważnym krokiem jest zadbanie o przestrzeń sprzyjającą twórczemu myśleniu i uwolnieniu kreatywności. Możecie ustalić na przykład, że usuwacie ławki na bok i zasiadacie we wspólnym kręgu na podłodze lub poduchach. Dobrze sprawdzi się układ sali umożliwiający swobodne poruszanie się. Pomocne może okazać się także wyjście z klasy czy budynku szkoły, na przykład na łono natury, do parku lub chociażby na szkolne boisko. Świeże powietrze i możliwość ruchu pomagają puścić wodze fantazji. Może przyda Wam się włączona muzyka czy oddziałujące na zmysły zapachy. Dobrze też zadbać zawczasu o przygotowanie zestawów kreatywnych, kolorowych karteczek samoprzylepnych, dużych arkuszy papieru, markerów i flamastrów lub kredek, kolorowych czasopism, kleju, nożyczek i taśmy klejącej. Najważniejszym jednak czynnikiem będzie zadbanie o klimat grupowy sprzyjający twórczemu myśleniu. Jego podstawą będzie wzajemny szacunek i otwartość. Od samego początku warto podkreślać znaczenie otwartej komunikacji i aktywnego uczestnictwa, aby zachęcić wszystkich do swobodnego dzielenia się swoimi pomysłami. Uczennice i uczniowie pracujący w atmosferze bezpieczeństwa i ciekawości będą bardziej otwarci na siebie nawzajem i skłonni do współpracy oraz do podejmowania ryzyka. Będą także doświadczać pozytywnych emocji, które wspierać będą proces twórczy. Przypominajmy też, że podczas wspólnych spotkań stawiamy na współpracę, a nie na rywalizację. Liczy się dobra energia i zaangażowanie całego zespołu, a nie obrona czy promowanie indywidualnych racji. Otwartość na nowe pomysły oznacza także odrzucenie ocen oraz kar. Lęk przed krytyką czy ośmieszeniem działa destrukcyjnie dla kreatywności, podcinając jej skrzydła.
Dołóżmy więc starań, by zamiast ośmieszać, śmiać się wspólnie, z uważnością na komfort i dobrą zabawę wszystkich obecnych. Zresztą zasada ludyczności, czyli właśnie zabawowy charakter procesu, nie tylko rozładowuje początkowo napięcie i wzmacnia poczucie koleżeństwa, ale też sprzyja generowaniu innowacyjnych pomysłów. Jak powiedział Albert Einstein, kreatywność to inteligencja, która dobrze się bawi. To, co może stanowić wyzwanie, szczególnie w przypadku działań prowadzonych cyklicznie, na przykład co tydzień, a nie podczas intensywnych kilkudniowych warsztatów, to utrzymanie motywacji i zaangażowania w grupie. Poza dużą dawką humoru, w sukurs może przyjść nam też swoboda w realizacji pomysłów. Pozwolenie uczestnikom na dużą samodzielność. Dzięki temu zwiększa się ich poczucie wpływu i sprawczości oraz chęć do podejmowania kolejnych inicjatyw. Istotna będzie też umiejętność akceptacji niewiadomej i ryzyka pomyłki. Należy dopuszczać błędy i traktować je nie jako porażki, ale okazje do nauki i doskonalenia pomysłów. Bo kiedy przestajemy działać asekuracyjnie i puszczamy wodze fantazji, możliwe jest eksperymentowanie. A to właśnie jest moment, w którym rodzą się prawdziwe innowacje. Nie do przecenienia w całym procesie jest rola nauczyciela lub nauczycielki. Osoba ta przyjmuje w całym procesie rolę facylitatora. Staje się liderem, liderką, która pobudza i wzmacnia aktywność uczestników, ale nie jest ekspertem czy wykładowcą przekazującym swoją fachową wiedzę. To osoba nauczycielska stoi też na straży wypracowanych przez grupę zasad współpracy. Kiedy mamy już położone podwaliny wspólnej pracy, warto zadbać o integrację grupy. Może zdarzyć się tak, że jej członkowie pracować będą ze sobą intensywnie przez krótki czas lub też, że ich współpraca rozciągać się będzie na wiele tygodni. Elementarna znajomość pozostałych osób z grupy zapewni poczucie bezpieczeństwa. To jeden z podstawowych warunków wspólnego myślenia, a potem także i podejmowania działań. Kreatywnych sposobów na poznanie się jest wiele. Ja często na start sugeruję tak zwaną rundkę zapoznawczą, zachęcając, by wychodziła ona poza podstawowe informacje, takie jak imię, klasa i np. hobby. Aby lepiej się poznać, a przy okazji także od samego początku nazwać mocne strony członków grupy, możemy zaproponować zabawę polegającą na wymienieniu 3 cech zaczynających się od pierwszej litery ich imienia. Ja na przykład mogłabym powiedzieć, że jestem Asia, jestem aktywna, angażuję się i mam analityczny umysł. Jeśli czas pozwala, w przypadku niewielkich grup można dodać jeszcze dodatkowe wyzwanie polegające na tym, by każda kolejna osoba w rundce powtórzyła wszystkie imiona wymienione przez poprzedników cechy. Zazwyczaj jest przy tym dość sporo pomyłek i śmiechu. Aby zachęcić grupę do bardziej kreatywnego, żeby nie powiedzieć wręcz magicznego myślenia, można na przykład rundkę poprowadzić w formie życzeń do czarnoksiężnika, zadając pytanie, o jakie 3 rzeczy poprosiłabyś czarnoksiężnika, gdyby się tu pojawił. Dzięki temu być może od początku zyskamy ogląd potencjalnych problemów, którymi młodzież chciałaby się zająć w swoich projektach. Warto też, by współpraca opierała się na zwartym na wstępie przez wszystkich członków grupy, nie narzuconym przez nauczyciela, kontrakcie grupowym. Taki kontrakt to nic więcej niż umowa określająca zasady pracy grupy, takie jak ramy czasowe, długość i częstotliwość spotkań oraz przerwy między nimi, zasady współpracy pomiędzy uczniami oraz między uczniami a nauczycielem. Można w nim uwzględnić wspomniane przeze mnie wcześniej zasady, np. zasadę różnorodności, czyli że dzielimy się wszystkimi pomysłami, czy zasadę ludyczności. Ważne, by kontrakt był widoczny i czytelny dla wszystkich członków i członkiń grupy, tak, by można się było do niego w dowolnym momencie odwołać. Taki kontrakt można też, a wręcz należy w trakcie wspólnej pracy modyfikować. Można usuwać lub dodawać nowe punkty, w zależności od tego, co służy pracy grupowej. Po zakończeniu fazy przedstawiania się oraz kontraktu możemy zadbać o integrację grupy oraz określenie kierunku wspólnych działań. Młodzież powinna zostać podzielona na grupy w oparciu o obszary ich zainteresowań. To pomoże zapewnić ich zaangażowanie. Każda osoba w grupie może zapisać problem istotny dla swojej lokalnej społeczności. Ćwiczenie to pomoże utworzyć podgrupy wokół podobnych wyzwań, np. w zakresie edukacji, zdrowia psychicznego lub ochrony przyrody. Następnym ćwiczeniem może być założenie fikcyjnej firmy albo organizacji pozarządowej. W ramach wspólnej pracy grupa powinna uzgodnić swoją misję, zdefiniować szczegółowe obszary działań, zaprojektować logo i stworzyć hasło promocyjne. Jej członkowie powinni też rozdzielić między siebie role w organizacji w oparciu o swoje mocne strony i wiedzę.
Następnym krokiem jest zaprezentowanie danej organizacji i jej pracowników oraz pracownic na forum grupy. Innym, zbliżonym pomysłem może być stworzenie wioski czy plemienia. Każdy z jego członków będzie miał za zadanie wymyślenie swojego opisowego imienia. Na wzór urodzony w miejscu, gdzie bardzo padało, ale już wyschło. Albo ten, który nie tykał plastiku. Czy też wyznawca klimatycznej apokalipsy. Zbawicielka zwierząt z rozwianym włosem. Następnie, jako grupa, powinni opracować swój totem, symbol lub schemat graficzny składający się z różnych elementów powiązanych wspólną dla całej grupy ideą. Jeśli zdecydujemy się na pracę na łonie natury, możemy zachęcić młodzież, by skorzystała z naturalnych elementów pod ręką – korzeni, szyszek, kamieni czy liści. O ile czas na to pozwoli, każde kolejne spotkanie można potem zaczynać jakąś twórczą rozgrzewką. Takie przykładowe rozgrzewki to na przykład szybkie pytanie, co jest potrzebne do zrobienia zupy, zdobycia Mount Everestu, zostania sławną aktorką. Możemy rozpocząć też od poszukiwania nowego zastosowania popularnych przedmiotów. Na przykład ołówka. Można się nim podrapać po plecach, wydłubać brud spod paznokcia albo użyć jako pałeczki do jedzenia. Ja lubię też zaczynać spotkania od prostej metafory. Na przykład czuję się jak liść na gałęzi poruszany przez wiosenny deszczyk lub czuję się jak ciężki kamień, który zalega na dnie oceanu. Mam nadzieję, że dzięki zastosowaniu tych wskazówek i ćwiczeń uda się Wam skutecznie przełamać lody i stworzyć zintegrowany zespół, gotowy, by wspólnie stawić czoła wyzwaniom.